Serio? Tak. Ale W oficjalnie 65 można sobie krzywdę zrobić. dlatego mam tak. Co my tu mamy? Hulajnoga. Pierwszy raz jestem na hulajnodze tak mocnej i pierwszy raz na hulajnodze elektrycznej w ogóle. Do niedawna takie pojazdy były dla mnie dosłownie czarną magią, a bardziej jestem rowerzystą niż riderem na hulajnogach. Jak się nazywa osoba, która jeździ na hulajnogach? I tak dużo porównuję właśnie tą hulajnogę do rowerów i staram się traktować to urządzenie jako coś zupełnie innego jednak, no bo mniejsze koła, inny wygląd, inne punkty podparcia, prawda? Ale tak, jest to też pojazd, za który musimy zapłacić i finalnie musimy wybrać, czy chcemy rower elektryczny na przykład, czy hulajnogę elektryczną. I tak z punktu widzenia rowerzysty opowiem Wam, jakie są moje wrażenia, chociaż widzę, że ten sprzęt jest bardzo popularny. Więcej go zauważam, kiedy już na samej hulajnodze jeżdżę, no bo się interesuję już tym sprzętem. Na pewno dostarcza bardzo dużo frajdy i na pewno jest genialna do komunikacji i do jazdy po asfaltach, po ubitych drogach. Ale co z jazdą po lesie? No bo może ktoś by chciał sobie kupić coś takiego i pojeździć sobie w takich miejscach podmiejskich, okołowiejskich, coś takiego. Czy to jest dobry sprzęt? No i wjechaliśmy sobie właśnie w taką drogę polną, no. Różne są, wiadomo, te drogi polne. Jedne są takie, drugie są takie. I to są jakieś szyszki, jakieś kamienie. Za chwilę Wam pokażę urządzenie, na którym jeżdżę, jak to wygląda, ale przejedźmy się najpierw, żeby było ciekawiej, to przejedziemy się po takim, jak tutaj mamy, nie? Wow! Czyli niepewny grunt, tutaj jakiś dołek, hop! I jedziemy sobie powoli 20 km na godzinę, napęd na tył i przód, amortyzacja z tyłu i z przodu, dość potężna. I jak to sobie radzi? No, rowerem by się tutaj jechało jak po gładkim praktycznie. Nie byłoby to wyzwanie dla rowerka zdecydowanie, a dla hulajnogi jednak jest, bo koła są dużo mniejsze. Tutaj jest 10 cali, a w rowerze na przykład jest 29. Więc jest różnica chociażby w tym. Ale jeździć się da. O, i tutaj mamy taką fajną drogę testową, bo tu jest... Tutaj bez gazu jechałem, ale potem jedzie się głupio nawet rowerem. To jest taki gruby tłuczeń. Zobaczcie sobie takie kamienie, nie? No to już robi poważny opór dla tych kół. Jazda po czymś takim nie jest na pewno przyjemna. A tu mamy z kolei piachy. Hop, 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 hop. O, rzuciło. Nie powinno się puszczać przyspieszenia, jak zaczyna rzucać, ale jednak strach bierze górę, bo jeszcze nie mam wprawy w jeżdżeniu na hulajnogach. I myślę, żebym tutaj pojechał, ale źle balansowałem ciałem. No, jeszcze parę set metrów piachów mi zostało. Jedziemy. Okej. Wyjechałem. Będzie gleba. O, mocno tu zwolniła. I stoimy. No, tam był jakiś taki naprawdę mocny piasek, bo tutaj radzi sobie już znacznie lepiej. O! Ale mnie wygięło. Idzie się na ćwiczyć, bo tu trzeba mocno balansować ciałem.
mocno się trzymać kierownicy, bo w pewnym momencie hulajnoga łapie tą trakcję i wyrywa do przodu. No i pokazałem chyba taką największą wadę tego urządzenia, czyli jazda po jakimś takim hardkorowym terenie. Bo jak zobaczycie sobie na przykład takie ścieżki jak tu, czyli mamy takie ubite lekko, za chwilę tym pojedziemy, wydeptane, widać, że wydeptane, jakieś tam szyszki czy drobne patyczki, to nie robi problemu, ale gdy pojawia się piach i taki grząski naprawdę teren, no to wtedy jednak te 10-calowe koła się poddają, tak samo jak na jakimś takim mocnym tłuczniu, ale na takich nawierzchniach kiepsko się jedzie też rowerem i mało kiedy ja osobiście wybieram takie tereny do jazdy. Hulajnogą też się w takie miejsca nie wybieram, ale po prostu Wam pokazuję, że no, pojazd nie nadaje się na pewno na wszystkie tereny. I mamy tutaj Kukirin G3 Pro, naprawdę potężna rzecz. Sporo się już na niej wybawiłem, bo przejechałem łącznie 130 km. Nie ma żadnych tam jakichś otarć, zdarć czy czegoś takiego, czy jakichś takich dziwnych rzeczy. Naprawdę sprzęcik wygląda mega dobrze. Więc mamy tutaj po 1200 watów na każde koło, bo jest napęd na tył i jest napęd na przód. Zobaczcie, jak potężne jest to zawieszenie tutaj. To naprawdę robi wrażenie. Jak pierwszy raz sobie odpakowałem tą hulajnogę, to miałem takie wow, to jest ogromne. Teraz robią takie hulajnogi. Ja takich hulajnogi w życiu nie widziałem na własne oczy. Wiadomo, że tam gdzieś w internecie pojawiały się różne sprzęty i różne rzeczy się widziało w internecie, ale na własne oczy to robi mega dobre wrażenie. Takiego potężnego sprzętu. Bo nawet jak teraz na kamerce oglądacie, to jest takie, o, hulajnoga, nie? Wygląda na małą. Mam 1,80 m wzrostu, hulajnoga sięga mi gdzieś dotąd. Teraz stoję nawet chyba trochę wyżej, ale no nie ma znaczenia, no. Jest to wysoki sprzęt i jak sobie na tym staję, cyk, no to zobaczcie, no idealne mam podparcie, tak jakby dla mojego wzrostu była ta hulajnoga. A jakbym był trochę niższy, to też spoko w sumie. W sumie jak jesteś niższy, to masz mniejsze opory, nie? Powietrza, więc spoko. I to jest naprawdę duża rzecz. Ja byłem w szoku, jak to odpakowałem, dlatego że ja się trochę tak zatrzymałem na hulajnogach, które nie miały żadnego napędu. Te takie kauczukowe kółeczka jakby, nie? Teraz patrzę na to i mam wrażenie, że to nie powinno się już nazywać hulajnoga, tylko jakiś motocykl albo coś takiego, albo jakiś skuter bez siodełka, nie wiem. Tutaj możemy sobie amortyzatory regulować, wystarczy sobie poobkręcać tutaj w tym miejscu. No i robią one robotę, trzeba przyznać, chociaż mogłyby być też lepsze. Można sobie tutaj oczywiście wymienić na jakieś, które lepiej tłumią. Wydaje mi się, że one mogłyby być nieco bardziej takie tłumiące. I tutaj to jest, kurde, ogromne. To naprawdę wygląda, jakbyśmy mogli jechać tym sprzętem 65 km na godzinę, bo do takiej prędkości się to rozpędza. I przy tej prędkości naprawdę człowieku jest już strach w oczach, a nie jest to najszybsza hulajnoga na rynku. Są hulajnogi, które mogą jeździć i po 100 km na godzinę, co myślę, że już jest grubą przesadą. Grubą przesadą jest nawet jeździć 60 km na godzinę na takim sprzęcie. Da się i nie jest to jakieś kłopotliwe tyle osiągnąć, nawet przy moich gabarytach. No jednak wielkość kół, powinny być one większe. I powinno być więcej punktów podparcia. Powinno to wyglądać już bardziej jak jakiś motocykl albo coś takiego. Takie jest moje zdanie, aczkolwiek dostarcza ten sprzęt zajebiście dużo frajdy. Więc co musimy zrobić, żeby włączyć? No, przekręcamy kluczyk, przytrzymujemy guzik i mamy włączone. Obecnie mam przejechane 135 km. Nie wiem, czy dobrze widać. Tutaj mamy włączanie świateł i kierunkowskazy. Nie wiem, czy będzie widać, ale powinno być widać. Włączyłem sobie kierunkowskaz, teraz lewy. No i przez chwilę myślałem, że coś pstryka jak w samochodzie, ale nie. I tak się zastanawiam, czy kierowca, jak będzie jechał za nami, nie, tak będzie miał widok, powiedzmy, zza szyby jeszcze brudnej i będzie miał jeszcze dłuższą maskę w samochodzie, czy on będzie widział, że my w ogóle daliśmy te kierunkowskazy? Jak myślicie? Jeszcze w taki jasny dzień jak dzisiaj. Widać, że są te kierunkowskazy, ale równie dobrze kierowca może uznać, że to jest jakieś takie opcjonalne oświetlenie w tej hulajnodze i raczej nikt nie będzie zwracał na to uwagi, po prostu uzna, że to jest jakiś taki migoczący bajer.
Tak myślę, no w sumie fajnie by było to przetestować, żeby kierowca jechał za mną, albo ja za sobą, albo jakby ktoś inny jechał tą hulajnogą i to sprawdził. I tu mamy jeszcze klakson. Dosyć głośny, wyraźny, a z przodu mamy oświetlenie. I tutaj mamy 3 punkty, 4 punkty, 3 punkty. No powiedzmy to główne światło to ma 2 punkty i po bokach mamy jeszcze dodatkowe punkty świetlne. I jechałem już tą hulajnogą w nocy. Trzeba przyznać, że jest chyba raczej w porządku. Da się na pewno jechać na wprost przez ciemny las, a już w komunikacji miejskiej czy gdzieś tam po asfalcie to już na spokojnie. Przejdźmy sobie do komputera pokładowego, co nam tutaj wyświetla. Więc tutaj mamy informację o tym, czy mamy włączony napęd na 2 silniki, czy na pojedynczy. Mam nadzieję, że to widać. Na zewnątrz się tutaj dużo odbija w tym ekranie, ale na żywo dobrze w nim widać. Jest czytelny właściwie w każdych warunkach, nawet w bardzo mocnym świetle i w ciemnych warunkach, wiadomo. No teraz jest dosyć jasno i wszystko ładnie na nim widać, tak na żywo, jak się jedzie, więc to jest w porządku. No, mamy informację o napięciu, jakie nam zostało na baterii. Tutaj mamy taką podziałkę mniej więcej informującą nas, ile nam zostało tej baterii. Tylko że jak się dodaje gazu i jak się jedzie pod dużym obciążeniem, to ten powiedzmy zasięg tutaj na tej baterii mocno spada. Jak się pierwszy raz jedzie, to ma się wrażenie, o jak szybko mi bateria ucieka, muszę zwolnić. No ale potem jak się zatrzymujesz, to ona wraca do tego poziomu już prawidłowego, więc to jest tylko takie chwilowe napięcie gdzieś tam spada i na tej baterii się to pokazuje, więc moim zdaniem jest to niezbyt dobre odzwierciedlenie prawdziwej pojemności, jaką mamy w baterii, jeśli się poruszamy. Tutaj mamy odległość, którą przebyliśmy od włączenia hulajnogi, no ponieważ my sobie ją przed chwilą włączyliśmy, to się pokazuje 0 i mamy ogólną odległość przejechaną na hulajnodze. Tutaj mamy bieg i to jest tak. Pierwszy bieg ogranicza prędkość do 21 km na godzinę, drugi bieg ogranicza prędkość do 41 km na godzinę i to jest taka prędkość, która jest dla mnie najbardziej chyba taka komfortowa. No i trzeci bieg ogranicza prędkość do 65 km na godzinę, co jest prędkością wręcz absurdalną jak na taki sprzęt. I muszę przyznać, że jeżdżę tak tylko wtedy, kiedy się chcę naprawdę wyszaleć, gdzie wiem, że nie będzie nikogo na drodze i no, mało używam tej maksymalnej prędkości. Do 50 km na godzinę jeździ się naprawdę tak spoko, a powyżej jest już tak no, ekstremalnie dosyć, jak dla mnie przynajmniej, bo niektórzy może tak faktycznie lubią jeździć. A tak jak jeździ się gdzieś tam przy ludziach, gdzieś tam przy dzieciach, czy jakichś psach, czy na smycz, czy coś takiego, no to wiadomo, że nawet poniżej 20 km na godzinę się jedzie. Nie wolno przy ludziach jeździć szybko. No i co? I dla mnie taka najfajniejsza prędkość to jest te 41 km na godzinę, czyli na drugim biegu. Czasami sobie wyłączam nawet duala, czyli jeżdżę na pojedynczym silniku, dlatego że to wtedy przyspieszenie nie jest takie gwałtowne. No i właśnie, z tym przyspieszeniem tutaj moim zdaniem taki kolejny minus, bo reakcja na ruchy tej manetki jest bardzo brutalna. Jedziemy sobie po wertepach, gdzieś trzymamy palec w ten sposób, to zawsze gdzieś tam ruszymy tym palcem, nie? Gdzieś tam nam ta ręka drga i tak dalej. Trzeba się naprawdę nauczyć, żeby trzymać palec w jednym miejscu, bo nawet jak Ci się lekko tak obślizgnie ten palec w tej pozycji, to będzie Ci wyrywać dosłownie tą kierownicę, nie? To jest takie nieprzyjemne, no jak ktoś lubi pojazdy spalinowe, tak jak ja na przykład, przyzwyczaił się do tego, że lekkie pociągnięcie manetką nic nie robi i że mamy ten lag jakby na to, co się dzieje na tej manetce, nie? To jest fajne, jak się jedzie po offroadach gdzieś tam, tak? Ale to jest pewnie tak zrobione, żeby właśnie czuć to maksymalne przyspieszenie. I tak jak wiesz, pierwszy raz odpalisz sobie hulajnogę, to jest fajnie, bo wow, fajne przyspieszenie, mocne, trzeba się mocno trzymać kierownicy, nie? I tak dalej, ale to początkowe przyspieszenie możemy sobie zmniejszyć. Trzeba nacisnąć 3 razy. Raz, 2, 3. I wchodzimy w takie podmenu, gdzie mamy P1, P2, P7, P8, PR, PB, jakieś tam różne rzeczy i możemy sobie tutaj ustawić poszczególne ustawienia według instrukcji, której dostarcza producent. O hamulce naprawdę nie musimy się tutaj obawiać, bo mamy hydrauliczne i są bardzo dobre. Z każdej prędkości byłem w stanie bezpiecznie sobie wyhamować i to nawet całkiem szybko.
Tutaj mamy manetki i manetki, jak widzicie, mają dodatkowe przewody, które informują komputer o tym, kiedy hamujemy. I ta informacja dla komputera jest wyjątkowo przydatna, bo mamy tutaj tempomat. Nieaktywny, ale zwyczajny tempomat i działa on na tej zasadzie, że może wyłączę sobie na chwilę sprzęt, żeby mi nie odfrunął. Mamy manetkę w jednym położeniu przez 8 sekund i wtedy hulajnoga trzyma prędkość taką, jaką mieliśmy, trzymając tą manetkę w tej pozycji, nie? Możemy ją trzymać w tej pozycji, w tej. I żeby wyłączyć ten tempomat, no to wystarczy jeden hamulec nacisnąć i on się wyłącza. Ja tego nie używam, dlatego że jednak wolę mieć tą cały czas kontrolę nad tym sprzętem. I tam jeszcze możemy sobie ustawić hamowanie rekuperacyjne, no ale ci, co mają już jakieś sprzęty elektryczne, to wiedzą, że to hamowanie rekuperacyjne niespecjalnie się spisuje i lepiej tego nie używać, bo można uszkodzić kontroler albo komputer. No bo to jest tak, że bateria nie może być ładowana jakimś ogromnym prądem przez krótki okres czasu, tylko ona powinna być ładowana tak długo i przez ten czas, kiedy my sobie tam gdzieś tam wyhamujemy, no to niewiele tej baterii naładujemy, a ryzykujemy, że może się coś uszkodzić. Więc ja mam to wyłączone. Co do tempomatu, no to każdy chyba sam musi zdecydować, czy chciałby go używać. No może bardziej by się to przydało, gdyby ktoś wyskoczył na jakąś długą ścieżkę rowerową i sobie chciał po prostu gdzieś tam daleko dojechać, to wtedy ma to sens. No a właśnie, jak z tą jazdą? Jak z tą daleką jazdą? Więc tutaj mamy baterię, tu jest taki zamek. Zobaczcie, możemy sobie ustawić hasło nawet, jakby ktoś chciał. Tutaj mamy potężną baterię, która ani razu mi się nie nagrzała na tyle, żeby jakoś mocno to odczuwać. Wiadomo, że tam czuć, że ona się trochę mocniej tam nagrzała, ale nie jest jakiś tam problem, nie? No i sobie wtyczkę wyciągamy, cyk. Martwię się, że już się nie odpali. Więc taką mamy sobie baterię. Wkładamy, jedziemy dalej. Dosyć ciężka. Sama hulajnoga razem z baterią waży 40 kg. Więc na pewno nie jest to sprzęt, który będziemy codziennie zabierać do mieszkania na górę gdzieś tam, na drugie, czwarte czy któreś tam piętro. Chyba że macie windę, no to wtedy jest lepiej. Ale noszenie po schodach i w ogóle podnoszenie tego to jest katorga. Bardzo ciężkie i jedynie kiedy da się to nosić jako tako pod rękę, to wtedy, kiedy wyciągniemy sobie baterię i baterię mamy na przykład w drugiej ręce. Wtedy da się przenosić ten pojazd. Powiedziałem Wam chyba wszystkie plusy i minusy, to znaczy może inaczej. Powiedziałem Wam takie realne rzeczy z użytkowania, które dla niektórych mogą być minusami, prawda? Jak na przykład ta jazda po piachu. No jak ktoś tam mieszka na wsi i ma dużo słabych dróg gdzieś tam, to może być to dla niego niefajne urządzenie. Ale z drugiej strony u nas jest dużo bardzo fajnych dróg leśnych, wyjeżdżonych, po których naprawdę zajebiście się jeździ tą hulajnogą, co zresztą zaraz sobie zbadamy. Ja odkryłem, że jest to naprawdę fajny sprzęt też do lasu, ale już jest przekozacki do jazdy gdzieś w takich terenach miejskich. No to co, wskakujemy, cyk, włączamy, cofamy i jedziemy. No i tutaj mamy taką spokojną drogę. Ja właśnie po lesie lubię najbardziej jeździć na jedynce i na dualu. Jest wtedy tak najbardziej chyba komfortowo. I skakujemy. Cyk, między drzewami. Ja właśnie jeszcze nie umiem tak fajnie manewrować tą hulajnogą między drzewami. I wyglądam dość koślawo, jak jadę na tym sprzęcie. Ale to chyba nie szkodzi. Tak czy inaczej, no jest super cicho. Widzicie, że teraz jadę z górki, nie dodaję gazu. Hulajnoga fajnie wybiera wszystkie nierówności, chociaż przed nami powalone drzewo. Czy ominę? Ominę. Cyk. Teraz mamy to ograniczenie do 21 km na godzinę, bo mogę przypadkowo przyspieszyć do 30. Naprawdę dzieje się to bardzo szybko. I wolałbym tego nie robić, a 20 km na godzinę to jest taka prędkość, gdzie jeszcze jestem w stanie zareagować na to, co się dzieje. Cyk.
Dziękuję. I to jest taka prędkość fajna właśnie do lasu. I jak pierwszy raz wyjechałem w ogóle tą hulajnogą, to miałem takie mocne zdziwienie, bo trzeba strasznie mocno zaciskać pięść na kierownicy. To znaczy trzeba się zwyczajnie mocno trzymać, bo będzie kłopot. I pierwsze kilometry właśnie w lesie to były takie, że wyleciała mi ta kierownica z ręki. Spokojnie, spokojnie. I cyk, jedziemy dalej. I trzeba się na pewno mocno trzymać, na pewno dużo mocniej niż nawet na rowerze. Rower możecie nawet bez trzymanki jechać po jakichś takich mniejszych wertepach i nic się nie stanie. A tutaj miałem takie mocne zdziwko, że wow, jakiś tam dołek i od razu wiesz. No tutaj mamy punkt podparcia gdzie? Na nogach. Zwłaszcza napięcie, jak się odpychamy od tego takiego miejsca podparcia głównego. No i na rękach, tylko i wyłącznie, nie? Reszta to balans ciała. Więc tutaj i balansuje się dużo i się mocno trzeba trzymać tej kierownicy. Teraz jak mam ten spokojny taki pierwszy bieg, to mogę sobie manetkę dać do samego końca i się nie przejmuję, że nagle będę jechał 4 dychy, więc jest to bardzo fajne do jeżdżenia po lesie. Co to tak dużo aut? Także jak już wjedziemy sobie na coś twardego, to jest totalny chillek, totalny luz. Możemy się naprawdę zajebiście wybawić. Na zasadzie jest taka super luźna jazda. No jak chcemy trochę mocniej, zawsze możemy to zrobić. Hop. I amortyzacja zrobi tutaj robotę. Ponieważ sam jestem kierowcą, to wiem, jak czasami głupio jest, jak ci wyjeżdża jakiś pojazd na pasy, nawet na ścieżkę rowerową, gdzie tym sprzętem powinniśmy sobie normalnie teraz przejechać i ten samochód powinien nam udostępnić przejazd, ale lepiej mieć na uwadze bardziej swoje zdrowie niż przepisy w tym momencie i zejść z tej hulajnogi i po prostu ją przeprowadzić. Nie ma wstydu. No i nie ma wstydu też z V-Maxem. Tu akurat jesteśmy na takiej drodze fajnej asfaltowej, gdzie jest mały ruch, więc możemy sobie wrzucić trójkę. O, ludzie. Jest przyspieszenie do 50 km na godzinę. To jest naprawdę szybka akcja. Po jakimś tam czasie faktycznie takiej hardkorowej jazdy nogi mogą się zmęczyć. Też byłem zdziwiony, że wróciłem zmęczony z hulajnogi elektrycznej, gdzie nie muszę kręcić i w ogóle nic robić, nie? No dlaczego? Przecież nic nie pracuje chyba. No ale mięśnie jednak pracują, balansują. Jednak musimy ją trzymać w jednej pozycji, tą hulajnogę, prawda? Więc miałem potężne zdziwienie, jak wrzuciłem sobie dwójkę. Jest strach w oczach. Jest strach w oczach. I zdziwienie miałem, jak wróciłem do domu, że muszę się namęczyć jazdą elektrycznym pojazdem. Tak dziwne. Dlaczego, nie? Ale tak, no trzeba tutaj się trzyma głównie nogę, nie? Czyli w ten sposób trzymamy sobie, opieramy piętą w tym miejscu, przenosimy ciężar, a właściwie całe to przyspieszenie też na tą nogę, ale przede wszystkim ręce. I to też mi się trochę nie podoba. Wolałbym, żeby no jednak już jak mamy taki mocny pojazd, to żeby było tych więcej punktów podparcia. I osobiście lubię sobie jeździć na pojedynczym silniku, bo to wtedy
przyspieszenie jest takie bardzo fajne, spokojne. Jedziemy sobie i tak do 41 km na godzinę się rozpędzimy, ale nie ma takiego zmęczenia przy tym przyspieszeniu. No nie ma, po prostu jest tak przyjemnie, fajnie. Do takiej właśnie komunikacyjnej jazdy gdzieś tam z punktu A do punktu B to jest idealnie. A jak chcemy mieć to maksymalne przyspieszenie, maksymalną prędkość i się faktycznie do niej rozpędzić, no to musimy włączyć tego Duala, bo wtedy jest strach w oczach. I cyk. Fajne takie wrażenie jest, jak zaczynamy jeździć na takim sprzęcie, bo no to jest szybkie i strasznie skracają się odległości. A tak jak myślimy, że pojedziemy sobie rowerem zakładamy, że zrobimy sobie 20-40 km, no to taką hulajnogą nagle okazuje się, że robimy to prawie z prędkością jakiegoś skutera, nie? Bardzo szybko, bardzo się skracają te odległości. No i właśnie jak z tym zasięgiem, bo mówię, że się skracają odległości, że jest fajnie, ale jak jedziemy sobie na Dualu, no chcemy naprawdę pozapieprzać, no to ten zasięg zmniejszy się drastycznie. Producent mówi, że mamy tutaj 100 km zasięgu, jakoś tak chyba, 100 albo 90. I myślę, że byłoby to osiągalne, gdybyśmy jechali 20 km na godzinę i po równym terenie, bez wiatru i na jednym silniku. No i jeszcze jakby osoba, która prowadzi ten pojazd, ważyła tak ze 50 kg i miała 1,60 m wzrostu, czyli małe opory. No mi się nie udało osiągnąć na przykład 60 km zasięgu, tak na oko, bo nawet nie badałem tego dokładnie. Raz mi się zdarzyło, że zabrakło mi tej baterii faktycznie i musiałem hulajnogę prowadzić. To zaraz sobie zademonstrujemy, jak to prowadzenie wygląda, bo jest możliwe, aby na tym pojeździe jeździć bez baterii. Symulujmy wyłączenie baterii, skończyła nam się bateria, jest totalny off. I co teraz? No możemy oczywiście sobie iść prowadzić. Czujemy, że tam, no, czujemy tą wagę tego sprzętu na pewno, nie? No i możemy też, jak na tradycyjnej hulajnodze, się odpychać. Z tym, że ona jest wysoko zawieszona i jak odpychamy się nogą, to musimy tak mocno przykucnąć. Może dobre cardio, nie wiem, ale na pewno nie jest to przyjemne na dłuższą metę i nie pojeździmy jak na takiej hulajnodze, która nie ma silnika w kołach, tylko łożyska na przykład same, nie? I wtedy te opory toczenia są mniejsze sporo. Jedziemy teraz z mocnej góry. Bardzo fajnie na tej hulajnodze się jeździ. Na zasadzie masz wrażenie, jakbyś latał trochę na takim... O, jak z Powrotu do przyszłości ta deska taka latająca. Bo takie nierówności na asfalcie fajnie wybiera. Oczywiście trzeba tak na luzie sobie śmigać, nie być cały czas spiętym, dać się trochę kolanom uginać i wtedy jest naprawdę fajnie. W sumie nie włączałem hulajnogi jeszcze podczas jazdy. Czy się załączy? Ok. Załączyła się. Jedną rzecz też zauważyłem, tak w porównaniu do jazdy na rowerze, w stosunku do jazdy na hulajnodze, jest to, że jak jedziesz wolno, to jest ok, ale jak jedziesz trochę szybciej, to głupio jest puścić jedną kierownicę w ten sposób. Na przykład ja mam schizę, że zaraz się rozwalę, bo jest jednak małe koło, gdzie to buja, no nie?